Witam Państwa na kolejnej części naszego kursu obsługi PTV Vizum. Dzisiejszym tematem są rejony transportowe oraz podłączenia rejonów transportowych do sieci. Na ostatnich zajęciach przerobiliśmy sobie uszczegółowienie sieci. Widzimy tutaj pełno etykiet wstęg opisujących nam nasze odcinki. Ja jeszcze nie uszczegółowiłem swojej sieci, polecam Państwu to jednak zrobić. Pozwolę, zanim przejdziemy sobie do omawiania rejonów transportowych, pozwolę sobie wyłączyć te etykiety, aby one tutaj nie zasłaniały nam większości naszej mapy. OK. Przechodzę zatem do zakładki Links w parametrach graficznych i wyłączam po prostu etykiety wstęg. Klikam podgląd, nie mam już ich pod spodem, klikam OK, zatem już mogę wygodnie pracować dalej. Dobrze. Rejony transportowe. Cały ten obszar, który odwzorowujemy, składa się z jakichś części. One mają różne charakterystyki, różne dane, na przykład dane demograficzne, pod względem liczby ludności, liczby miejsc pracy, liczby miejsc edukacji, liczby studentów, powierzchni handlowych, powierzchni biurowych, przemysłowych, produkcyjnych itd. Żeby odwzorować jakby potencjał każdego z tych obszarów, potencjał ruchotwórczy, czyli ile osób będzie chciało wyjechać z danego rejonu transportowego, na przykład udać się gdzieś indziej do innego rejonu transportowego, czy ile dany rejon transportowy po prostu będzie generował i absorbował podróży, musimy każdy z tych rejonów transportowych odpowiednio sobie zdefiniować pod względem właśnie liczby mieszkańców, inspiracji itd. itd. Cały ten obszar jednak wymaga jakiegoś podziału, jakiejś zasady podziału. Te zasady są różne w zależności od tego, jakie szczegółowe dane posiadamy. Jeśli na przykład jesteśmy w stanie zebrać tylko dane dla dzielnic, no to wtedy będziemy mieli tutaj całą dzielnicę Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Brzeźno, Nowy Port, Zaspa, Przymorze, tak? Aniołki gdzieś tutaj na dole i właściwie to będzie to tylko kilka dużych rejonów transportowych. W przypadku, kiedy mamy bardziej szczegółowe dane pozyskane z jakiegoś innego źródła albo ktoś dla nas je przygotował, to możemy wtedy bardziej szczegółowo podzielić nasz obszar, a im bardziej szczegółowo podzielimy ten obszar, tym bardziej szczegółowe i bardziej wiarygodne wyniki uzyskamy z naszych symulacji na modelu transportowym. No dobrze, ja tutaj zastosowałem podejście takie uproszczone, czyli po prostu wymyśliłem podział na rejony transportowe, do których potem oszacowałem jakieś wartości opisujące liczbę mieszkańców, które potem sobie zaimplementujemy do naszego modelu. OK. Jeśli chodzi o takie ogólne zasady tworzenia tych rejonów, czyli ustalenia granic, no to tak jak jest w rzeczywistości, jeśli mówimy o jakiejś funkcji, jeśli nie są to granice administracyjne oczywiście, no to te granice zazwyczaj przebiegają wzdłuż jakichś barier przestrzennych, czy to rzek, czy bariery naturalne, to się pojawią, czy granice lasów, czy jakieś skarpy na przykład. No jeśli chodzi o te mniej naturalne aspekty, no to są na przykład takie bariery przestrzenne w postaci na przykład linii kolejowej, czy w postaci arterii drogowej, czy jakiejś ważniejszej drogi po prostu, która także jakby wydziela nową strefę na dwie części na przykład, czy na kilka części. OK. Ja przygotowałem dla Państwa rejony transportowe przypisane w 3 plikach dla Gdyni, Gdańska i Sopotu, zgodnie z tym podziałem, któryśmy sobie stosowali wcześniej. Taki mam problem z otwarciem tego. To jest na przykład podział dla Gdyni, to jest dla Sopotu i Żabianki, a to jest dla Brzeszcza, na którym osobiście pracuję. I tutaj ten podział został także wykonany zgodnie z taką ogólną metodyką i zostały każde z tych rejonów ponumerowane od 1 do około 20-21, w zależności od obszaru, którym się zajmujemy. Oprócz tego mamy rejony od 51 wzwyż, to są rejony zewnętrzne, opisujące nam liczbę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających do naszej sieci z innych części świata, powiedzmy. Czyli są to tak zwane kordony,
które nie zawierają jakiegoś obszaru konkretnego, to po prostu generują w danym punkcie, czyli na wlocie albo na wylocie jakiś ruch. Ok, i celem naszym jest, aby odwzorować te rejony transportowe w naszej sieci w tym miejscu. W jaki sposób należy to robić? Po pierwsze, popatrzmy sobie, gdzie mamy rejon numer 1. Mamy różne metody rysowania naszych rejonów transportowych. Możemy rysować po prostu od góry wzwyż, ale istotne dla nas jest, ponieważ potem dostarczę Państwu dane przypisane już do konkretnych numerów rejonów transportowych, aby zachować tę numerację. Możemy najpierw narysować nasz rejon transportowy od numerka 10, potem na przykład 18, 17, 19, 21 i tak dalej i schodzić po prostu w dół. Pamiętając o tym, aby dopilnować, aby każdy rejon transportowy miał odpowiedni numer. Oprócz tego drugim podejściem jest po prostu rysowanie numerów po kolei. Rejonów po kolei 1, 2, 3, 4, ale tak, przepraszam, ale także polecam sprawdzanie tych numerków, ponieważ gdzieś być może po drodze wstałem Państwu jakiś rejon niechcący. Ok, ja sobie zacznę od rejonu numer 1, czyli tutaj mamy okolice Galerii Bałtyckiej. I mój rejon transportowy, jeśli się dobrze przyjrzymy, ogranicza ulica Dmowskiego, tory kolejowe, Kościuszki, czy też Żołnierzy Wyklętych właściwie chyba na tym fragmencie i dalej Grunwaldzka. Co należy zrobić, aby dodać rejon transportowy? Rejon transportowy mam po lewej stronie jako zakładkę, jako element, jako warstwę zones. Wybieramy zones, chcemy dodać nowy element, wybieramy tryb dodawania. I teraz jesteśmy już w trybie dodawania naszych rejonów transportowych. Jeśli chcemy dodać nasz rejon, musimy najpierw wstawić tak zwany centroid. Centroid jest to funkcjonalny środek ciężkości danego rejonu transportowego, czyli to nie jest geometryczny środek, tylko funkcjonalny, czyli tam, gdzie mamy faktycznie jakieś generatory ruchu, im więcej mamy tych generatorów ruchu w tym miejscu, tym bliżej będzie nasz środek ciężkości tam zlokalizowany. Jeśli chodzi o ten rejon, no to tutaj zarówno tu mamy generator ruchu, jak i tutaj. Galeria Bałtycka jest dosyć silniejszym rejonem, w związku z tym z tego środka geometrycznego trochę przesunę się w tym kierunku i tu wstawię mój środek ciężkości, mój centroid. I teraz, jeśli już to zrobiłem, jestem w trybie rysowania granic mojego rejonu transportowego. I mogę na przykład zacząć w tym miejscu, mogę przywiązywać granice mojego rejonu do innych elementów sieci, które gdzieś tutaj w tych nowszych wersjach oprogramowania już się pojawiają. Nie trzeba tego robić, ale jeśli Państwo chcą, to można, na przykład tutaj. No i następnie rysujemy nasze granice naszych rejonów transportowych w tym trybie, że za naszym kursorem porusza się właśnie taka linia granatowa, przerywana, ukośna z czerwoną strzałką. Zasada jest taka, że ta strzałka ma być skierowana zawsze do wewnętrznej strony rejonu transportowego. Co sprowadza się do tego, że kiedy rysujemy rejon transportowy, rysujemy go zawsze przeciwnie do wskazówek zegara, czyli nie rysujemy w taki sposób, ponieważ wtedy ten obszar znajduje się jakby na zewnątrz. Rysujemy zawsze w taki sposób, aby ta strzałka czerwona była skierowana do środka rejonu transportowego. Klikamy w tym miejscu, no i tak dalej, zachowując mniej więcej jakiś kształt, rysujemy te granice zgodnie z tym, jak załączyłem to na tym obrazku, który Państwu dostarczyłem z rejonami transportowymi. Kończę, niekoniecznie nawet w tym miejscu, nie muszę dociągać do końca, mogę zostawić po prostu ostatni shape w tym miejscu, kliknąć prawy klawisz myszy albo Enter i wtedy, jeśli wybieram prawy klawisz myszy, to kończę rysowanie obszaru. Ok, i w ten sposób mam dodany pierwszy rejon transportowy. Drugi rejon transportowy znajduje się w tym miejscu. Mogę także, jeśli Państwo chcą, jeśli Państwu by było tak szybciej, podłożyć sobie podkład mapowy pod ten obszar. Czyli na przykład mogę przejść do zakładki Backgrounds, tryb dodawania. Może Państwo sami spróbują to zrobić, też polecam. Też o tym mówiłem wcześniej, że warto samemu próbować wykonywać tego rodzaju działania, które już wcześniej przerobiliśmy. No ale jeśli nie, to klikamy
gdziekolwiek na mapie, wybieram graficzny plik, wybieram rejon transportowy, rejony dla trzeciego obszaru, czyli właśnie wrzeszcza i otwórz. Ja tutaj mam stworzony plik TFW, Państwo go nie mają, faktem, dlatego wybieram, że nie pobieram wartości z tego pliku TFW. I teraz muszę wybrać, gdzie wstawić ten mój podkład. Ja sobie zrobię to w taki sposób, że nie kliknę i nie puszczę od razu, tylko po prostu przyciągnę sobie ten obszar, oznaczając jakby kontur tej mapy, żeby mniej więcej ona już się wyskalowała w taki sposób, jaki bym chciał. Czyli klikam, nie puszczam i przeciągam mniej więcej w taki sposób. Wstawił się mój podkład. Teraz przechodzę do trybu edycji, ponieważ widzę, że on nie jest ładnie dopasowany tak, jakbym chciał do tego obszaru, zarówno pod względem skali, jak i przesunięcia. Dlatego muszę przejść do trybu edycji podkładu. Klikam gdziekolwiek na mapie, wybieram mój podkład, właściwie rejony o nazwie rejony 03. Klikam na myszkę, tryb myszki, czyli tryb edycji za pomocą myszki. No i po prostu przestawiam sobie, zaczynając tutaj od narożnika po lewej stronie, żeby to mniej więcej się zgadzało w taki sposób i rozciągam, żeby tutaj także te kropki końcowe, które mam narysowane, po prostu były w jednej linii. Oczywiście to się cały czas przesuwa, ponieważ to się rozszerza, więc wymaga to takiej, można powiedzieć, iteracyjnej pracy, ale po kilku minutach, właściwie myślę, że 2 minuty wystarczą, właściwie już prawie można osiągnąć można osiągnąć stan stąd docelowy. Czyli mi się właściwie udało już teraz. OK, finish, czyli kończę edytować, klikam close. Możemy zapisać także, przypominam, te ustawienia jako Word file, czyli TFW, że za kolejnym podkładaniem tego podkładu nie trzeba będzie tego już ręcznie konfigurować. Proszę pamiętać, że plik TFW zawsze powinien mieć tę samą nazwę co plik graficzny, aby było wzajemne powiązanie. OK. Wyłączę nawet w tej chwili rysowanie linków i węzłów. Nie są one mi do niczego potrzebne. I rysuję kolejny rejon transportowy. Ten rejon transportowy powinien być wstawiony w tym punkcie i teraz pewnie zadadzą Państwo pytanie, ale jak mamy dobierać ten środek ciężkości rejonu transportowego? Po prostu odpowiem, że tak jak Państwo na razie czują, nie jest to nadzwyczaj istotne dla naszych potrzeb. Gdzieś można założyć, że mniej więcej w tych obszarach, gdzie są te wstawione cyferki, no ten faktycznie środek ciężkości występuje. OK. Aczkolwiek tutaj idealnie widać na rejonie numer 3, że ta trójka jest faktycznie przesunięta bardziej do tego obszaru, który jest zabudowany. Aczkolwiek proszę nie zwracać na to za bardzo dużej uwagi. Są oczywiście odpowiednie metody, odpowiednie algorytmy w literaturze wskazujące, jak to należy obliczyć. W rzeczywistości i tak to się dobiera mniej więcej na oko, a potem na podstawie, na etapie kalibracji modelu, czyli sprawdzenia jego poprawności, po prostu się te środki ciężkości przesuwa. No ale żeby to przebiegało sprawniej i szybciej, to już warto teraz mniej więcej zastanowić się, gdzie te środki ciężkości powinny się znajdować. Jeśli nie wiemy, to wstawiamy mniej więcej w tych punktach, gdzie występują te cyferki. No i kiedy dodaję nowy rejon transportowy, stawiam centroid tutaj akurat w tym przypadku na środku i rysuję nową granicę i tutaj mam możliwość, co widzimy tutaj poprzez zmianę kursora na takie lasso, przywiązać się do granicy z sąsiednim rejonem transportowym. Polecam to robić, ponieważ dzięki temu unikniemy tak zwanych enklaw, czyli dziur pomiędzy rejonami transportowymi, co wygląda bardzo, bardzo nieestetycznie. Kończę klawiszem Enter. I dalej, na przykład rejon numer 3. Proszę zwracać zawsze uwagę na numerację tych rejonów transportowych, ponieważ, tak jak powiedziałem, potem, kiedy będziemy importować dane, to się pojawia pewien problem, że te dane są nieprzypisane do tych rejonów, co powinny być. Czyli przestrzegajmy tych numerów. W przypadku, kiedy mamy sytuację, tak jak tutaj, że nie ma możliwości kontynuowania tego rysowania na dół, to polecam skorzystanie z kursora, klawiszy kierunkowych na klawiaturze celem przesuwania sobie ekranu. OK.
Też nie za dużo tych shape'ów, bo potem jak będę rysował rejon czwarty, to muszę, żeby uniknąć tych przerw, muszę po prostu klikać dużo. W związku z tym troszeczkę tutaj za dużo naklikałem. A tutaj też jedna jest niepotrzebna. Ta kropka, klikam Enterem, zakończony. No i ostatni rejon, który wspólnie z Państwem może dodam. Resztę wykonają Państwo może sami. O, tutaj niepoprawnie. Już dołączyłem, ale ok, trudno. Teraz to poprawię. No i widzimy, wymaga to teraz większej liczby klikania. Także trzeba to sobie zoptymalizować, żeby to w miarę dobrze i szybko szło. No właśnie, tutaj mamy jakiś błąd. Gdzieś, a może nie. W każdym razie, gdybyśmy mieli jakiś błąd i byśmy chcieli teraz zmieniać kształt naszych rejonów transportowych, to przypominam o trybie zmiany kształtu. Tak samo gdybyśmy zmieniali tryb do edycji kształtu odcinka, tak samo tutaj możemy włączyć ten tryb zmiany kształtu i możemy zaznaczyć rejon transportowy i w ten sposób przesuwać sobie nasze granice. Tam, gdzie one są przywiązane, w ten sposób edytujemy już dwie granice jednocześnie, a tam, gdzie nie są przywiązane, to oczywiście tylko tę jedną granicę wtedy zmieniamy. No i w ten sposób proszę o odzorowanie tych wszystkich rejonów transportowych. Jeśli chodzi o zmianę numeracji, jeśli gdzieś tutaj występuje taka potrzeba, po prostu klikamy w trybie edycji dwukrotnie na dany rejon transportowy i tutaj na górze zmieniamy numerek na właściwy. Więcej na razie tutaj nie ma potrzeby edytować w tym okienku, zresztą tak naprawdę nie ma tutaj dużo opcji do edycji. Jeśli chodzi o rejony zewnętrzne, tutaj nie ma konieczności dodawania obszaru, czyli wystarczy sam centroid. Oczywiście możemy dodać sobie taki obszar, jeśli mamy taką potrzebę, ale wystarczy mi na przykład, tak jak tutaj zmienię od razu jego numerek na 51 i też Państwo zobaczą, że tutaj kolejny numerek, który dodaję, to będzie 52 po prostu. I tutaj poprzez dodawanie tego rejonu transportowego klikam Escape i w ten sposób nie muszę rysować nie muszę rysować obszaru dla tego rejonu transportowego, czyli po prostu Escape, stawiam Escape, stawiam Escape i tak dalej. I w ten sposób szybko jestem w stanie dodać te rejony transportowe zewnętrzne. No dobrze, więc proszę o narysowanie wszystkich tych rejonów transportowych i będziemy wtedy kontynuować dalej. I wracam już do Państwa z narysowanymi rejonami transportowymi dla całego obszaru. Tutaj jeszcze muszę uzupełnić te rejony zewnętrzne. Tak jak powiedziałem, stawiam rejon transportowy, nie rysując jego granic. Nadaję numerek 51 i tak po kolei przeklikam już szybko te rejony zewnętrzne. I mamy to gotowe. Dobrze, kontynuując zatem kwestie rejonów transportowych, umiemy już je wstawiać, umiemy je już rysować, umiemy je także edytować. Kwestia kolejna jest taka, że kiedy one będą generowały już nam i absorbowały oczywiście jakiś ruch, to musimy umożliwić wyjazd ludziom na sieć, czy to samochodem, czy to pieszo, rowerem, jakkolwiek. Obecnie te rejony transportowe są po prostu jakby nakładką na to wszystko, co do tej pory żeśmy sobie stworzyli. Czyli musimy stworzyć tak zwane konektory, czyli podłączenia naszych rejonów transportowych do sieci. I tutaj jest kilka zasad funkcjonujących w tworzeniu takich podłączeń. Przygotujmy się do rysowania takich podłączeń. W tym celu wyłączam podkład z naszymi rejonami transportowymi, czyli klikam w tryb background, tryb edycji i wyłączam nasz podkład z rejonami. Close. OK. Wyświetlam sobie wszystkie odcinki, wszystkie węzły. I teraz mam na przykład tutaj rejon numer 15. Mogę sobie także cały czas wyłączać te linki i sprawdzać, gdzie ten rejon ma swoje granice, albo odsyłam do parametrów graficznych, do zonów i tutaj w tej zakładce Zones Display
mogę za pomocą zunifikowanego nawet systemu wyświetlania ustawić poprzez kliknięcie na ten ukryty przycisk stylu wypełniania. Mogę tu określić, w jaki sposób będzie wyglądał mój obszar. Ja zostawiam tak, jak jest obecnie, tylko pozwolę sobie pogrubić na około 1 mm te granice transportowe, granice rejonów transportowych, aby były one bardziej wyraźne. Można sobie pozmieniać tam kolorek, można sobie poćwiczyć, jak to działa. Ok, zatem popatrzmy, co mamy tutaj. Na przykładzie tego rejonu może pierwszego. Mamy nasze odcinki. Tych odcinków jest troszeczkę tutaj narysowanych. Może je słabo też widać, faktem, bo z racji koloru. Też może to chwilowo zmienię. Albo po prostu zmienię to tło po prostu na jakieś inne, na przykład takie pomarańczowe albo żółte. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tak to nie. O, lekko brązowe i żeby było przezroczyste, tutaj nakładam taką kratkę. I dzięki temu to wygląda w taki sposób. Już jest troszeczkę, myślę, bardziej czytelny. I zasada jest taka, jeśli chodzi o te podłączenia, że rejon transportowy powinien być podłączony zawsze do końca odcinka ślepego. Jest możliwość oczywiście, że rejon transportowy podłączymy do skrzyżowania, tylko wtedy mamy sytuację taką, zwłaszcza na kartogramach to widać, czy kiedy eksportujemy naszą sieć, nasze natężenie ruchu do innego oprogramowania, na przykład do Vizima, że samochody pojawiają się znikąd na sieci. No, przecież jak mamy skrzyżowanie, które ma 3 loty, tak, to jak sumujemy natężenie wjeżdżające i wyjeżdżające osobno, tak, to powinniśmy wstrzymać tyle samo pojazdów wjeżdża na to skrzyżowanie, ile z niego wyjeżdża. Zaś jeśli dodamy konektor, czyli podłączymy nasz rejon transportowy do skrzyżowania bezpośrednio, no to część pojazdów jakby zniknie stamtąd i zakończy swoją podróż w rejonie transportowym, czy po prostu jakby odleci, nie wiem, do nieba albo zapadnie się pod ziemię. Może tak to się lepiej określa. Także nie powinniśmy raczej stosować konektorów, podłączyć konektorów z rejonów transportowych do skrzyżowań, tylko zawsze do odcinków ślepych. Co więcej, zazwyczaj, w zdecydowanej większości przypadków, do podłączenia rejonów transportowych do sieci stosuje się oddzielny odcinek, oddzielny typ odcinka, nazwana jako droga dojazdowa, czyli ta najniższej, można powiedzieć, klasie. Czyli pierwsze zadanie, jakie teraz mamy do zrobienia, to stworzyć nowy typ odcinka, mianowicie droga dojazdowa o parametrach takich, że mamy nieograniczoną przepustowość, czyli 9999, jeden pas ruchu, prędkość w ruchu swobodnym, na przykład 20 km na godzinę. Jest to odzorowanie takich, powiedzmy, dróg osiedlowych, jakieś tam mniej ważnych, gdzie faktycznie z parkingu wyjeżdżamy na jakąś drogę zbiorczą, lokalną, sąsiadującą z tą drogą. Dlaczego 9.9 przepustowości? Z racji lekkich błędów w programie, kiedy rozkładamy już ruch na sieć, kiedy mam niższe przepustowości, program częściej wyrzuca błędy. Jednocześnie nie jest to jakaś wartość nadzwyczaj błędna, ponieważ i tak sąsiadujące odcinki dróg, na przykład lokalna, właśnie zbiorcza, główna i tak dalej, i tak one mają swoje przepustowości już przypisane przez nas, w związku z tym i tak nie zostaną one przekroczone w programie. Ok, zatem ja jeszcze tutaj sobie uzupełnię przy okazji, jak tutaj widzę sieć transportową, 2 odcinki drogi lokalnej, bo tutaj mam jakąś dziurę. W związku z tym w międzyczasie proszę Państwa o stworzenie nowego typu odcinka, droga dojazdowa, tak jak wcześniej powiedziałem. W ramach przypomnienia, jeśli ktoś nie jest w stanie tego wykonać samodzielnie, przypominam, że wchodzimy w tym celu do zakładki Network, Link Types i wybieramy numerek. Powinniśmy zgodnie z kontynuacją naszych założeń wcześniejszych dla numerka 70 wybrać droga dojazdowa. Jeśli Państwo robili to samodzielnie i przypisali Państwo to do innej wartości pomiędzy drogą lokalną a ciągiem pieszym, to nie ma takiego znaczenia. Polecam zastosować jednak to miejsce, że potem łatwiej było nam także kolorować naszą sieć.
Co jest dopuszczone do ruchu? Ciężarowy, dostawczy, osobowe, autobusy i ruch pieszy. Przepustowość 999, prędkość ustaliliśmy na 20 km na godzinę. Prędkość maksymalna nie musimy zmieniać, resztę też nie musimy tak naprawdę zmieniać. Wyłączam także jeszcze pieszych. OK, i nowy typ odcinka został stworzony. Skonfiguruję go teraz jego parametry graficzne. Active to jest numerek 70 i tutaj na przykład dodam sobie jakiś brązowy po prostu. Brązowy, cienki 0,4, czyli cieńszy niż droga lokalna. OK. I teraz w jaki sposób dodawać tego rodzaju odcinki? To są takie małe cypelki właściwie, które powinniśmy uzupełniać w tym miejscu, gdzie na przykład występują jakieś wyjazdy z parkingów, na przykład tutaj w tym miejscu. W tym celu znowu musimy przypomnieć sobie, w jaki sposób stawiamy węzeł na odcinek, który już istnieje, czyli przypominam, że trzeba zaznaczać ten odcinek, klawisz F8 nam służy do podziału odcinka na dwie części. No i przykład w tym miejscu wstawiam węzeł. Muszę mieć jeszcze oczywiście drugi węzeł, żeby gdzieś zakończyć rysowanie mojego odcinka. No i wstawiam odcinek drogi dojazdowej. Wybieram zatem drogę dojazdowa, odcinek dwukierunkowy, klikam OK i odcinek został w ten sposób dodany. Tutaj na przykład jeśli mam taką sytuację, że mamy odcinek zakończony ślepo, no to nie muszę tego robić. Możemy przyjąć założenie, że już ten konektor z tego centroidu zostanie podłączony po prostu pod ten odcinek ślepy. Ale na przykład tutaj mogę wstawić jeszcze na Konrada Wallenroda także taką drogę dojazdową, czyli tam, gdzie wcześniej pominąłem rysowanie takich odcinków mniej istotnych. I teraz ile takich odcinków ile właściwie podłączeń powinniśmy wstawić na jeden rejon transportowy? Możemy sobie przyjąć, że minimum 3. Myślę, że 3, 4, 5, góra, więcej naprawdę nie potrzeba i to na pełni wystarczy. W jaki sposób zatem trzeba rysować konektory? Po pierwsze, zaznaczamy warstwę konektory, wyświetlamy sobie te konektory, żebyśmy je widzieli, kiedy już je narysujemy. Przechodzimy w tryb dodawania. No i to jest, myślę, jedno z najprostszych zadań, jakie możemy tutaj wykonać, czyli klikamy na centroid rejonu transportowego, z którego chcemy dodać podłączenie. Tutaj za naszą kursą nic nie będzie podążać. Ten rejon transportowy się zaznaczył na czerwono, to jest wszystko jak najbardziej OK. No i klikam na koniec naszego odcinka ślepego, czyli na ten węzeł i w ten sposób powstaje konektor. I tak samo robię z kolejnymi. Też prośba taka, żeby nie robić w taki sposób, aby nasze konektory były skierowane w jednym kierunku tylko. Czyli na przykład gdybyśmy sobie stworzyli, no na przykład nie będzie ten rejon 6 cały czas, tutaj jedno podłączenie, tutaj być może gdzieś tam drugie podłączenie i tutaj trzecie podłączenie. Starajmy się, żeby na każdą stronę ten jeden konektor był, czyli najlepiej idealna sytuacja byłaby taka, żeby teraz gdzieś tam w dół taki konektor skierować, żeby każdy kierunek był tutaj obsłużony. Popatrzmy, gdzie jeszcze mogę na przykład wstawić tutaj. Na przykład tutaj nie wstawiłem tego odcinka, to ja nawet sobie, żeby to uszczegółowić, wstawię taki odcinek lokalnej drogi i tutaj mam taką na przykład drogę wyjazdową z osiedla i wstawię klawiszem F8 węzeł, następnie wstawię węzeł na drugim końcu tego odcinka dojazdowego, który chcę stworzyć i tworzę odcinek dojazdowy. OK. I jest. Dzięki temu mogę stworzyć kolejny konektor. No dobrze, przerobię z Państwem jeszcze jeden rejon transportowy i resztę już pozostawiam Państwu. Tutaj na przykład mam sytuację taką, że ten rejon numer 3, on obejmuje ten obszar. Tutaj bardzo mi się wydaje, że powinno być jakiś generator ruchu w tym miejscu, w związku z tym tu stworzę także taką drogę dojazdową, analogicznie jak to robiłem wcześniej. O, jest. Gdzie jeszcze będzie? Na przykład w tym miejscu. Tu już miałem stawiony węzeł nawet. No i w tym miejscu. O. Jest na kilka stron jest. Tu akurat
jest las po tej stronie, w związku z tym w tym kierunku nie tworzę konektora. Wykorzystam jeszcze sobie tutaj drogę ślepą, która tutaj w tym miejscu jest. I także narysuję konektor. W takim miejscu. Nawet jeszcze może jeden. O, w tym miejscu. Mam 5 konektorów aż wstawionych, to jest aż nadto względem tego, co się umówiliśmy. No i pozostaje jeszcze kolejny rejon transportowy w ten sam sposób uzupełnić. No to proszę już to zrobić samodzielnie. Na tym skończymy już to spotkanie i zapraszam na kolejne. Do widzenia.